Cześć i witam po raz kolejny na moim kanale. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o różnicy między to a jest i o wszystkich funkcjach, o wszystkich znaczeniach to. Ten film jest raczej dla studentów początkujących, ale bardzo też polecam obejrzeć ten film studentom średnio zaawansowanym, ponieważ z mojego doświadczenia wiem, że też kiedy budują zdania w rozmowie, w konwersacji, zdarza im się popełniać błędy. I pierwsza funkcja, kiedy używamy słowa to kiedy chcemy coś albo kogoś przedstawić. I tutaj to tłumaczymy jako is. Na przykład Mercedes to niemiecki samochód, albo chorizo to hiszpańska kiełbasa, czy bigos to polskie danie. O czym musimy tutaj pamiętać? Musimy pamiętać, że zawsze po to musimy mieć jakiś rzeczownik. Samochód, kiełbasa, danie, telefon, firma, miasto itd. Ponieważ kiedy tego rzeczownika nie ma i mamy sam przymiotnik, na przykład niemiecki, hiszpańska, polskie, wysoki, drogi, dobry itd., wtedy nie możemy używać to. Wtedy opisujemy podmiot, więc wtedy zamiast to użylibyśmy czasownika być. Ale o tym Wam jeszcze opowiem pod koniec tego odcinka. Ok, teraz zdania o takim samym znaczeniu, ale z czasownikiem być. Mercedes jest niemieckim samochodem. Chorizo jest hiszpańską kiełbasą. Albo bigos jest polskim daniem. I jak możecie zauważyć, znaczenie, sens jest dokładnie taki sam. Ale kiedy chcemy wykorzystać czasownik jest zamiast to, wtedy po czasowniku jest musimy użyć narzędnika. Dlatego niemieckim samochodem, hiszpańską kiełbasą i polskim daniem. A teraz to, o czym Wam mówiłem przed momentem. Jeżeli opisujemy tylko podmiot, mamy tylko przymiotnik, więc w takich sytuacjach używamy czasownika być. Bartek jest wysoki. Ewa jest sympatyczna. To auto jest wygodne. Ok? Czyli mamy Bartek, to jest nasz podmiot, mamy jest i po czasowniku jest mamy przymiotnik, który opisuje nasz podmiot. Następna funkcja, kiedy używamy słowa to. To używamy też jako zaimka dla słów rodzaju niejakiego, this. Na przykład to wino jest bardzo drogie. This wine is very expensive. To muzeum jest interesujące. Albo to mieszkanie jest duże. Wino, muzeum, mieszkanie, słowa rodzaju niejakiego, a więc zaimek wskazujący to. I jeszcze krótkie przypomnienie, dlaczego te słowa są rodzaju nijakiego, ponieważ końcówka o, końcówka e i końcówka to są końcówki słów rodzaju nijakiego w mianowniku w języku polskim. I jeszcze jedna funkcja słowa to kiedy chcemy coś też zaprezentować, ale w innej strukturze, to jest. To jest bardzo drogie wino. This is very expensive wine. To jest interesujące muzeum. To jest duże mieszkanie. I jeśli chodzi o funkcję to i różnicę między to a jest, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was jasne, natomiast jeśli macie jakieś wątpliwości, jakieś pytania, zostawiajcie je w komentarzach. W komentarzach zostawiajcie też swoje zdania
ze strukturami sto i zjest. A jeszcze zanim zakończymy dzisiejszy odcinek, zrobimy krótkie powtórzenie końcówek przymiotnika, ponieważ tutaj mamy 3 dobre przykłady. Samochód to słowo rodzaju męskiego, ponieważ kończy się na spółgłoskę d, a więc nasza końcówka przymiotnika to końcówka i, ponieważ mamy literę k. Tutaj mamy dwie opcje, albo y, główna końcówka to y, ale po literach k albo g mamy i, na przykład niemiecki albo drogi. Następnie kiełbasa to słowo rodzaju żeńskiego, a więc nasza końcówka przymiotnika to końcówka a. I danie, słowo rodzaju nijakiego, a więc końcówka naszego przymiotnika to e. Mam nadzieję, że film był dla Was bardzo pomocny. Na koniec bardzo proszę o łapki w górę, subskrypcję i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Cześć!